Bardzo proste. Jak już powiedziałem wcześniej, niestety, za co chcemy zapłacić? Ktoś potrafi po prostu bardzo dobrze prowadzić biznes. Czasami te dwie rzeczy też idą w parze. Mógł po prostu przepić piwko z kolegami 20 lat i tyle. Ty chcesz zapłacić. Nigdy nie płacimy. Czy myślałeś, za co zapłacisz, robiąc swój pierwszy wymarzony tatuaż? Oczywiście, że tak. Pytanie pieniędzy niemal zawsze stoi na pierwszym miejscu, gdy chcemy nabyć cokolwiek na tym świecie. Ale jak się nie pomylić i nie wkopać się w ten drogi tatuaż, który będzie się opierał tylko na wysokim ego tatuatora, a ten tani tatuaż, który naprawdę może być wykonany bardzo dobrze i cała sesja będzie przeprowadzona super. Nazywam się Oleg i tutaj szczerze rozmawiamy o tatuażu. No jak ostatnio przygotowałem dla Was listę pytań, myśli różnych, na które można się oprzeć i rozszerzyć swój punkt widzenia a propos ceny i pieniędzy w tatuażu. No i pierwsze, moim zdaniem, od czego trzeba zacząć, to zdecydować się, za co chcemy zapłacić i czego szukamy. Będzie to tylko cena, będzie to serwis, będzie to jakaś konkretna stylistyka lub tatuator, który posiada wyjątkową stylówkę, która po prostu przemawia do nas i bardzo możliwe, że z tym tatuatorem chcielibyśmy powiązać swoją całą przygodę z tatuażem lub może cały komplet. Jeśli szukamy tylko ceny, niestety, jak pokazuje praktyka sprzedaży czegokolwiek na tym świecie, szukając samej ceny, trafimy maksymalnie na średnio zadowalający rezultat. Nic na tym świecie, szczególnie sztuka, nie kosztuje ceny materiałów. Cena tatuażu to nie suma paragonów, za które zapłacił tatuator i ty chcesz zapłacić. To raczej lata prób i błędu, które popełnił tatuator wzdłuż swojej ścieżki profesjonalnej. To raczej lata poszukiwania tej kompozycji i lata poszukiwania tej techniki, którą tatuator dzisiaj posługuje, by bardzo dobrze i skutecznie przekazać tą dokładnie emocję, a ty chcesz ją nabyć. Rozmawiając o serwisie, musimy być trochę bardziej ostrożni, ponieważ nie możemy zapominać o tym, że ktoś potrafi po prostu bardzo dobrze prowadzić biznes. I nie fakt, że osoba, czyli właściciel tego studia, może mieć jakiekolwiek styczności ze sztuką oraz tatuażem. Osoba, która zadbała o bardzo pyszną kawę, wygodny fotel oraz przyjemną rozmowę na przeciągu całego dnia, nie fakt, że tak samo dobrze umie zadbać o przestrzeń artystyczną oraz o przestrzeń tatuatora, by ten mógł świadczyć bardzo dobrze swoją usługę i tak samo profesjonalnie oraz skutecznie zrobić Ci tatuaż. Ale czasami te dwie rzeczy też idą w parze i sam znam takie przypadki, ale to jest bardzo rzadka sprawa. Kiedy szukamy tylko stylistyki, którą chcemy mieć na sobie, to w sumie dzisiaj już z tym nie ma największego problemu. W każdym mieście w sumie się znajdzie po parę tatuatorów, którzy mogą tą stylistyką bardzo dobrze operować i pomóc Wam przeżyć tą przygodę naprawdę dość dobrze. Wystarczy tylko umówić się na konsultację, przyjść porozmawiać z tym tatuatorem i według swojej opinii podjąć decyzję, z którym Wasza przygoda może się potoczyć lepiej. Ale kiedy szukamy czegoś wyjątkowego, czegoś, co będzie stworzone tylko i wyłącznie dla Ciebie, to nie fakt, że ten tatuator może być nawet u Ciebie w kraju. Pamiętajmy o tym, że doświadczenie tatuatora, mianowicie ilość lat, które on przepracował, nie znaczy dobrze wykonany tatuaż i ta cena, którą ten tatuator zażyczył. Mówiąc tylko o tym, że przepracował już na tym rynku 20 lat. Absolutnie to dzisiaj nic nie znaczy. Osoba, która przepracowała w branży już 5 lat, ale cały czas doszkalała się od innych tatuatorów, jeździła na tak zwane spoty, zbierała informacje, może posiadać o wiele więcej wiedzy niż ten, który jest na rynku 20 lub 30 lat. Czyli doświadczeniem w latach będzie tatuator raczej się tylko popisywał i przemawiał do Was w ten sposób, że jestem już na rynku tyle i tyle, więc coś tam znam. Ale tak de facto mógł po prostu przepić piwko z kolegami 20 lat i tyle.
Pamiętajmy też o bardzo ważnej zasadzie, która mówi nam, że by coś dobrego dostać, kosztownego, musimy coś oddać. W naszym przypadku będzie to nasz czas. Nasz czas będzie inwestycją w research tatuatora, z którym bardzo możliwe, może spędzimy już całą swoją przygodę z tatuażem. No i na podsumowanie, skąd jednak ta się cena wzięła, tak? Jak tatuator stwierdził, że jednak sesja będzie kosztowała tyle. Za ten wzór tatuator życzy sobie tyle pieniędzy i koniec. Bardzo proste. Jak już powiedziałem wcześniej, nigdy w życiu nie płacimy za materiały. Nigdy nie płacimy za sumę paragonu, którą uzbierał ten tatuator. Chcesz sobie zapłacić za te materiały i tylko otwierasz stronę internetową i masz wszystko u siebie w domu. Płacimy zawsze za lata doświadczenia. Płacimy zawsze za umiejętność tatuatora trafić do Twojej głowy i zwizualizować ten obrazek, który już masz u siebie, ale nie potrafisz przekazać go na papierek lub od razu na skórę. Płacimy za odpowiedzialność, którą tatuator niesie, robiąc ten tatuaż w trakcie i którą tatuator będzie niósł zawsze, kiedy Ty masz ten tatuaż. Czyli płacimy, by przeprowadzić Was przez przygodę tatuażu bez żadnej traumy, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co będzie się działo w trakcie sesji, tak samo i po. Czyli płacimy też za emocje, które wynikają w trakcie robienia tego tatuażu. Płacimy za emocje, które będą już do końca życia. Płacimy za umiejętność tatuatora posługiwać się tym narzędziem, którym jest tatuaż. Posługiwać się tym narzędziem w taki sposób, by cała przygoda Wasza z tatuażem przebiegała przyjemnie, odpowiedzialnie, skutecznie i jednocześnie bezpiecznie. Ponieważ wydając już taką dużą ilość pieniędzy, oczekujemy na dobre emocje, a nie złe. Tatuaż to jest rozkosz. To nic innego, jak tylko polepszenie swojego stanu, a nie pogarszanie jego. Ale tak naprawdę cena czegokolwiek na tym świecie i w tym tatuażu będzie kosztowała dla Ciebie równo tyle, ile Ty sam będziesz uważał, to ma kosztować. A jak masz swoją formułę tworzenia ceny i swoją wizję, za co chcesz zapłacić, podziel się nią w komentarzu. Dziękuję.